Dzień dobry, witam ze Sopotu. Zapraszam na spacer z nami. Nazywam się Krzysiek. Towarzyszy mi Ania, która jest z drugiej strony kamery i nie zobaczycie. Proszę bardzo, idziemy. Spacer rozpoczynamy od ulicy Traugutta i następnie przejdziemy na ulicę Parkową. Jeszcze kilka lat temu ulica Parkowa wyglądała zupełnie inaczej, można powiedzieć tradycyjnie. Była to prosta asfaltowa ulica i po bokach chodniki. Jednak miasto Sopot przebudowało ją w Wonerw, który otwarto w czerwcu 2022 roku. Wonerw jest ulicą o jednej powierzchni, bez podziału na jezdnię i chodniki. Piesi mają do dyspozycji całą szerokość pasa drogowego. Dlatego na początku jego znajduje się znak strefa zamieszkania. Strefa zamieszkania oznacza, że samochody mogą parkować tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, które tutaj wyłożono kostką brukową. O ile wcześniej samochody parkowały po prostu na chodnikach, po przebudowie miejsca postojowe są wytyczone tak, by nie przeszkadzały pieszym. Ulica nie jest też już prosta, tylko wije się z lewa na prawo pomiędzy miejscami postojowymi i nasadzeniami roślinności, drzew i elementami małej architektury. Spacerując ulicą Parkową należy zwrócić uwagę nie tylko na nową postać tej ulicy. Zwróćcie też uwagę na architekturę kamienic. Są i nowoczesne, ale więcej jest starych. Te stare kamienice mają czasami w swojej konstrukcji drewniane werandy. Czasem tylko na parterze, a czasem są to werandy nawet dwupiętrowe, pięknie ozdobione ornamentami z drewna. Jest to modny ponad 100 lat temu na przełomie XIX i XX wieku styl alpejski, który wtedy był powszechny w miasteczkach kuracyjnych. W całym Sopocie przetrwało do dzisiaj bardzo wiele budynków zbudowanych w tym stylu, na co należy obowiązkowo zwrócić uwagę, przebywając w tym miasteczku. Werandy te pełniły funkcję salonów, gdzie odbywały się spotkania, prowadzono życie towarzyskie, spożywano posiłki i odpoczywano. Latem były to zwykle pomieszczenia otwarte, w porach zimniejszych, wietrznych i deszczowych zakładano okna. Właśnie widzimy dom z 2 żółtymi piętrowymi werandami. Zwróćcie uwagę na zdobienia. A tutaj mamy przykład domu z 2-piętrową werandą. Podchodzimy do budynku łazienek południowych. Zostały one zbudowane w 1907 roku. Łazienki południowe reprezentują nadmorską architekturę kurortową. Stanowią jeden z nielicznych na terenie Polski przykładów budownictwa inspirowanego narodowym stylem norweskim. Odznaczają się charakterystycznym dla tego stylu spiętrzeniem brył oraz bogatą dekoracją ciesielską. Specyficzne dla stylu norweskiego motywy smoczych głów oraz stylizowane postacie rzeczywistych i fantastycznych zwierząt występują tutaj częściowo w formie secesyjnej. Łazienki są jednym z symboli nadmorskiej i kurortowej historii Sopotu. Łazienki południowe miały od strony morza kabiny przebieralnie i pomosty podzielone na osobne segmenty dla pań, panów i rodzin. W pomieszczeniach od strony promenady mieściły się restauracje, kawiarnie i zakłady fryzjerskie. W latach 1994 do 1997 łazienki odrestaurowano i rozbudowano o nowe skrzydła postawione w miejscu dawnych przebieralni. Obecnie w obiekcie mieści się chiński hotel i restauracja.
Bez wątpienia jest to jeden z najoryginalniejszych zabytków nie tylko Sopotu, ale całego Pomorza. Naprzeciwko Łazienek Południowych i w dalszym ciągu ulicy Parkowej jest Park Południowy. Powstał on w latach 20. XIX wieku z inicjatywy Jana Jerzego Hafnera. Podchodzimy do jednej z 3 fontan w tym parku. Jest to grzybek inhalacyjny. Woda, która wypływa z fontanny, jest solanką i jest pompowana ze Zdroju Świętego Wojciecha w Sopocie. Niedawno park został odnowiony, a odnowiono go w taki sposób, aby przypominał park z czasów swojej największej świetności, czyli z lat 20. XX wieku. Już wtedy to miejsce słynęło z pięknych, kwiecistych rabat, w których dominowały róże. Jak już wspomniałem, częścią parku jest ulica Parkowa, a właśnie widzimy kamienicę eklektyczną przy niej. Dzwony, które przed chwilą słyszeliśmy, pochodzą z usytuowanego w centralnej części parku kościoła pod wezwaniem Zbawiciela. Jest to kościół ewangelicko-augsburski. Budowę jego zakończono w 1919 roku. Wcześniej w tym miejscu stała kaplica pokoju. Kościół jest przykładem miejskiej architektury sakralnej o neobarokowej formie architektonicznej. Jest murowany z cegły. Elewacje posiadają bogatą dekorację neobarokową. Jest możliwość zwiedzenia zabytku w niedzielę, bezpośrednio po nabożeństwach, około godziny 11 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Tuż obok kościoła jest fontanna, w tej chwili nieczynna. Następnie idąc dalej jest kolejna solankowa fontanna inhalacyjna obok budynku zakładu balneologicznego Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego. Spacerując po Parku Południowym trzeba wspomnieć o jego założycielu, doktorze Janie Jerzym Hafnerze. Urodził się on w Alzacji 20 września 1775 roku. Do Gdańska przybył w 1808 roku i osiadł w tym mieście. W 1823 roku wydzierżawił od władz pruskich 2 morgi ziemi w nadmorskiej części Sopotu i uruchomił tutaj pierwszy na gdańskim wybrzeżu profesjonalny zakład kąpielowy. Do końca lat 20. XIX wieku powstawały kolejne obiekty związane z obsługą kąpieliska, jak dom kąpielowy, dom kuracyjny, park nadmorski, tereny spacerowe i pierwsze molo. Dr Hafner zmarł w 1830 roku, a stworzone przez niego kąpielisko pozostało w rękach jego rodziny do 1877 roku, kiedy za 180 000 marek odkupiła je gmina. Dzisiaj, spacerując tutaj, widzimy miejsca zaprojektowane przez niego. Jest on nazywany człowiekiem, który jest ojcem założycielem Sopotu. Przechodzimy przez plac Zdrojowy na skwer kuracyjny. Z prawej strony zobaczymy latarnię morską. Latarnia ta jest modelowym przykładem na to, jak można ładnie zamaskować budowle szpecące krajobraz.
Pierwotnie w tym miejscu był komin kotłowni szpitala reumatologicznego. Projektanci zaprojektowali komin kotłowni tak, by nie szpecił uzdrowiskowej okolicy. Stąd też wzniesiono obiekt przypominający wieżę, w środku której biegnie dawny komin kotłowni. W 1975 roku, po modernizacji kotłowni, komin stał się zbędny i przebudowano go na latarnię morską. Niestety na początku źródło światła miało zasięg tylko 5 mil morskich i to było za mało, by obiekt nazywać latarnią morską. Dopiero po zmianie urządzeń optyczno-świetlnych w 1977 roku zasięg światła wzrósł do 17 mil morskich i obiekt mógł być nazywany latarnią morską. Później zasięg światła zmniejszono do 7 mil morskich i tak jest do dzisiaj. Jest to ponownie za mało, by oficjalnie była to latarnia morska, ale jak już raz obiekt został tak nazwany, to ta wieża widokowa tak jest nazywana. Wieża widokowa jest udostępniona do zwiedzania. W zimie mamy na skwerze kuracyjnym inne atrakcje niż w lecie. Właśnie widzimy przygotowywanie ślizgawki. Przechodzimy na molo w Sopocie. Jest ono najdłuższym molem nad Morzem Bałtyckim. Ma około pół kilometra długości. Część spacerowa ma 511,5 metra, z czego 458 metrów wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej. Jest jedną z największych atrakcji Sopotu. Pierwszy pomost mierzący 31,5 metra został zbudowany w 1827 roku przez doktora Jerzego Hafnera. Następnie do końca XIX wieku molo wydłużone zostało do 150 metrów, a w 1910 roku do 315 metrów. Obecnie istniejące molo zostało zbudowane w latach 1927-1928. Przebudowano wtedy też skwer kuracyjny. Była to największa przebudowa w historii mola. Okazją było 25-lecie Sopotu oraz stulecie budowy pomostu. W latach 90. XX wieku dobudowano żelbetową głowicę ochraniającą pomost główny. W lipcu 2011 roku zakończono budowę mariny na ponad 100 jachtów na końcu pomostu.
Doszliśmy do końca mola. Molo w Sopocie to niezwykłe miejsce, które zachwyca swoją urodą i atmosferą. Dla tych, którzy pragną odetchnąć morską bryzą, cieszyć się pięknem przyrody i odkrywać bogactwo kultury nadbałtyckiej, to właśnie tutaj warto się udać. Przejdziemy się jeszcze poprzeczną częścią mola wzdłuż mariny. I już jesteśmy na końcu bocznej części mola przy marinie. W oddali widać zabudowania Sopotu i miasta Gdańska.
Wróciliśmy się już na skwer kuracyjny i jak widać ślizgawka jest już czynna. Wychodzimy ze skweru kuracyjnego i alejką wzdłuż hoteli idziemy w kierunku miejsca, gdzie kiedyś były łazienki północne. Łazienki północne zbudowano w 1903 roku. Miały one 340 kabin i basen pływacki. W wodzie i na brzegu były przyrządy gimnastyczne i sportowe. W gmachu środkowym urządzono restaurację. Były tu także łaźnie mające 60 kabin dla ciepłych kąpieli we wannach, otwarte latem i zimą. Były to kąpiele zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej oraz różne rodzaje kąpieli zdrowotnych. Łazienki północne przebudowano w 1938 roku, gruntownie zmieniając ich wygląd. Niestety, łazienki północne nie przetrwały II wojny światowej w całości. Ruinę po nich usunięto pod koniec lat 60. XX wieku, kiedy wybudowano nowe łazienki północne według nowego projektu. Niestety zmieniły się czasy, zmienili się ludzie i taka forma łazienek, jaką wybudowano w 1972 roku, okazała się nieporozumieniem. I oto właśnie doszliśmy do omawianego budynku pozostałego po łazienkach północnych. W XXI wieku postanowiono na nowo ożywić te łazienki. Zburzono część północną łazienek i przebudowano południową. Niestety kolejni najemcy tych budynków kończyli swoją działalność skandalami. Obecnie kontrolę nad budynkiem odzyskało miasto Sopot. Wiadomo, że konieczny jest remont tego budynku. Ten budynek, który widzieliśmy przed chwilą, nie jest nawet namiastką tego, jak wyglądały łazienki północne zaraz po wybudowaniu ponad 100 lat temu, a wyglądały tak. Rozejrzyjmy się tutaj przez chwilę. Obok znajduje się Park Północny. Jest to idealne miejsce na spacery, jogging czy pikniki. W ciepłe dni park wypełnia się ludźmi, którzy cieszą się chwilą relaksu na świeżym powietrzu. Dla tych, którzy pragną zaczerpnąć trochę kultury, park regularnie gości różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, koncerty czy wystawy sztuki. Wkrótce ukażą się kolejne filmy o kolejnych miasteczkach. Aby ich nie pominąć, zasubskrybuj ten kanał, o ile jeszcze tego nie robisz.